co, vlogowanie w ogóle nie należy do najprostszych rzeczy, a szczególnie gdy chce się vlogować z Canonem R-ką i Ninją i EOS R. Jest to mój po raz pierwszy vloguję w tym zestawie no i w topa, bo po raz drugi nagrywam tę wstępną sekwencję do tego vloga. A po raz drugi dlatego, że wczoraj, gdy już próbowałem wszystko zegrać, czyli w sumie po tygodniu, nie? Po całym tygodniu zbierania materiału, robiłem aktualizację komputera. I co się stało? W jakiś sposób 30 plików, które miałem na Ninja, zginęło bezpowrotnie. Czyli nie wiem, w czym był problem. Najprawdopodobniej problem był w tym, że jednocześnie ustawiałem komputer, a raczej uaktualniałem komputer i miałem podłączony swój dysk podłączony dysk do komputera. Dysk, który używam, to jest Crucial MX500. Nie miałem z nim wcześniej żadnego problemu. Znaczy, gdy nagrywałem, wszystko pozostawało na dysku bezproblemowo. No tylko wczoraj jakoś te 30 plików dla mnie gdzieś, kurde, uleciało w powietrze. No trudno, ale na tym polega życie, że człowiek się uczy na własnych błędach. Szczególnie gdy się pracuje na sprzęcie po raz pierwszy i jest to jakaś metoda edukacji, nie? Czy samoedukacji. Bo jeżeli na przykład miałbym taką sytuację z materiałem dla swoich klientów przykładowo, czyli że nagrywam cały tydzień materiału, później to raptem gdzieś tracę, no to wtedy byłaby wtopa na maksa, nie? Tak, jest ok. Dobra, powracając do tematu vloga. Dużo myślałem nad tym, co bym chciał zrobić teraz obecnie, mimo że jest pandemia, jest w sumie zakaz podróżowania. Znaczy można podróżować, ale to podróżowanie wcale nie jest takie przyjemne, jakby się chciało na wakacjach. Postanowiłem nagrać trochę materiału tutaj w Malmö na temat sztuki, która tu jest w Malmö, dokładnie rzeźb i jeszcze innych rzeczy. Jak na tak niewielkie miasto, bo jest to jedynie 300 000 mieszkańców, no ponad 300 w obrębie miasta jest 300, a w obrębie metropolitalnym jest ponad 700. Ale mimo to, jak na tak niewielkie miasto, to skupisko sztuki, rzeźb, szczególnie rzeźby, w tym mieście jest naprawdę spore i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiam. Spora część rzeźb w Malmö jest ulokowana nie w centrum, a na osiedlach mieszkalnych, służąc głównie jako koncept dekoracyjny. Są to rzeźby z gatunku socjorealizmu, gdzie forma ludzka jest już bardziej kanciasta i często mniej wyszlifowana, jak to bywa w przypadku klasycznych czasów. Wśród tego są też projekty bardziej współczesne w swojej formie i bez gryzoty można to kwalifikować do ogólnie pojętej sztuki nowoczesnej.
Czyli jak sami widzicie, jest tego tutaj naprawdę sporo w Malmę. Rzeźb przeróżnego rodzaju, od nagości, tak jak tutaj i w innych przypadkach, co jest pewnym chyba konstensem, jeśli dobrze to ujmę, czyli częścią jakąś stałą ogólnie w samej rzeźbie jako dzieła sztuki. Wielu ludziom może to się nie podobać, może później mogą stwierdzić, że jest to jakieś zboczenie, no ale ja tego nie wymyśliłem ogólnie rzecz biorąc. Jest to pewna rzecz, która zawsze istniała w sztuce od czasów starożytnych, że tak ujmę, nie? Czyli jest to coś bardzo stałego i chyba oznaczającego bardziej człowieka jako istotę. Jako istotę tą chyba ostateczną, nie? Że stylu życia i dbania o siebie, nie? Jakoś tak to można interpretować, szczególnie te figury, które są bardziej tak powiedzmy grecko-rzymskie wyatletowane w porównaniu do może innych. No i tutaj powstaje pewien dylemat, nie? Bo jest dylemat, że dlaczego nie ma figur takich bardziej brzydkich ludzi i tak dalej, no ale no nie wiem, ja na to oczywiście nie potrafię odpowiedzieć, nie jestem osobą, która zna na to jakąkolwiek odpowiedź, no po prostu tak jest, nie? Ogólnie rzecz biorąc. Jest też pewien niuans faktu, że bardzo prawdopodobne, że za kolejne jedno czy dwa pokolenia, takie rzeźby przedstawiające jakąś nagość czy coś w tym rodzaju może być problemem dla społeczeństwa, bo niektóre społeczeństwa czy niektóre kultury mogą to uznawać za no nie wiem, za moralnie nieodpowiednie do ich ideologii czy coś w tym rodzaju. Ale to jest tylko, no nie wiem, nie tylko moja kwestia, nie tylko mój problem w tym, ale takie ogólne jakoś takie zrozumienie funkcjonalności międzykulturowej, która funkcjonuje w krajach multikulturowych, że tak się wyrażę. Czyli cała różnorodność rzeźb i form kreatywnych, które są w przestrzeni miejskiej w Malmö, myślę, że nawet zadowolą najbardziej wybredne gusta związane z tym, czym jest przestrzeń miejska i z tym, co powinno ją ozdabiać. Nawet niedawno, jakiś czas temu, władze miasta postawiły w samym centrum Malmö postawiono rzeźbę, która jest, no powiedzmy, coś w rodzaju współczesnej konstrukcji nowoczesnej, ale którą młodzież czy tam osoby starsze z anarchistycznymi upodobaniami mogły sobie ją dewastować w ramach własnej potrzeby, tak mi się wydaje, bo cały czas jest przemalowywana i udekorowywana przez różne rzeczy, czyli chyba rodzaj pewnej anarchii kontrolowanej. Tak przynajmniej ja to oceniam.
No ale też rozumiem pewne rzeczy, że nie wszystko się ludziom podoba i chyba nigdy nie będzie, nie? Bo na tym to polega, że człowieka nigdy się nie zadowoli, zawsze się znajdą osoby, które będą niezadowolone i chyba to też jest główną rzeczą do własnej twórczości, żeby robić to, co się samemu lubi, to, co jest dla nas odpowiednio ważne i nigdy nie patrzeć, czy będą inni zadowoleni, bo zawsze znajdą się osoby, które będą przeciw, zawsze się znajdą osoby, które będą niezadowolone z waszej własnej twórczości. Kolejnym sporym skupiskiem rzeźb w Malmö jest Park Królewski, który jest kompleksem ogrodów z zamku z epoki duńskiej. W samym Malmö oprócz rzeźb, które są dość licznie tutaj usadowione, można śmiało powiedzieć, istnieje również dużo współczesnej sztuki, czyli są bardzo prężnie działające ekipy graficiarskie, które naprawdę robią ciekawe tematy. Oprócz takich typowo takich wandalistyczno-anarchistycznych zajawek, sprejowania i tak dalej, to powstają naprawdę ciekawe dzieła sztuki. Co fajne można powiedzieć w sumie jest, ale co może zastanawiające, że te ekipy się chyba nawzajem w miarę pilnują, bo nie dewastują zabytków, których tutaj jest naprawdę też sporo.
mają swoje jakieś tam przeznaczone miejsca w centrum miasta, gdzie mogą tam sprayować do woli i tego jakoś się trzymają. Jak na przykład w tym budynku, który jest akurat parkingiem miejskim, na którym istnieje płaskorzeźba, dość ciekawa, coś nawiązująca trochę do kultury skandynawskiej, bo przyzdobiona runicznymi jakimiś znakami, czyli bardzo skandynawsko. No i obok są ściany, po których praktycznie jest legalna możliwość sprayowania, ale jednocześnie nie wandalizują tego, co jest uznane przez przez Urząd Miejski, czy tam Urząd Miejskiej Sztuki, to, co jest uznawane za pewien jakiś tam porządek przestrzeni miejskiej, nie? Jak to sobie to woli odbierać. Czyli jest to też pewien rodzaj anarchii kontrolowanej po części, a zarazem i pozwolenie dla młodzieży, żeby się jakoś tam wypowiedzieli, nie? Poprzez sztukę, czy poprzez swoje własne jakieś tam wizje kreatywne. W Malmö również są liczne skateparki. Ten za mną tutaj jest jeden w sumie najciekawszy. Takim można zdecydowanie powiedzieć, że jest dość bardzo wypasionym, na którym odbywają się często zawody jakieś nawet rangi międzynarodowej. Inne skateparki są już mniejsze, ale też dla większości osób bardzo odpowiadające. Ja osobiście, moja przygoda ze skejtowaniem chyba była przez bardzo krótko, jak jeszcze za czasów podstawówki. Później ta zajawka jakoś mnie obeszła. Myślę, że zajęłem się bardziej sportem wtedy, koszykówką dokładnie mówiąc, niżeli skejtowaniem, ale sporo moich znajomych lubiło skejtować chyba do tej pory. Po niektórzy w miarę swoich własnych zasobów czasowych dalej skejtują. W Malmö działają również, jest sporo instytucji związanych ze sztuką. Kilkanaście galerii prywatnych, które robią wystawy takie bardziej komercyjne, czyli sprzedają obrazy pod rynek komercyjny. Bardzo prężna galeria miejska, czyli Malmö Konsthall. Miejska galeria sztuki, której ja osobiście mogę powiedzieć, że jest naprawdę rozsądny, mają program ogólnie wystawniczy i którą na pewno warto odwiedzić, jeżeli się jest w regionie. Wstęp jest darmowy. Galeria miejska jest praktycznie w samym centrum. Oprócz Galerii Miejskiej jest też filia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które jest filią muzeum ze Sztokholmu, a które dla ciekawostki Wam powiem, że to było muzeum w Sztokholmie, było drugim muzeum o tej nazwie, które powstało i pierwszym muzeum na kontynencie europejskim, poza tym muzeum w Nowym Jorku, czyli Muzeum of Modern Art, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy jak obecnie jest bardziej skrótowo powiedziane MoMA. Także muzeum współczesne w Malmö również ma dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Jest też Muzeum Narodowe, można chyba tak powiedzieć, które jest ulokowane w zamku. I poza tymi zbiorami muzealnymi jest to również Muzeum Sztuki. Dużo rzeczy tam też ciekawych można spostrzec.